No i siema, znowu z miejscowości Naran, czyli górskiego kurortu Pakistańczyków. Dlaczego tutaj jestem? Dlatego, że tutaj był internet taki, że mogę wysłać na spokojnie materiał do Grześka, który już oglądaliście oczywiście, bo mam strasznie opóźnienie, 5-dniowe praktycznie, ponieważ w górach nigdzie nie było zasięgu, żeby wysłać materiał. Ale może lekka przerwa też się przydała, bo myślę, że było warto. Naprawdę to, co tam było, to było wszystko warte siebie. A ja idę pochodzić sobie po wiosce, pozwiedzać. Nie, no tak naprawdę idę gdzieś na kawę. Od paru dni nie piłem dobrej kawy. Najbardziej to się nie mogę doczekać, jak dojadę już do Islamabadu, bo tam są naprawdę takie już kawiarnie, takie jak powinny być. Z taką kawą, jak się powinno pić, a nie Nescafe rozpuszczalna. Bo to dla mnie to nie jest kawa. Dla mnie kawa musi być naprawdę z ekspresu pyszna. Wtedy jest ok. Ale tutaj gdzieś też widziałem i mam nadzieję, że jest tam otwarte, bo tam widziałem, że oni wieczorami otwierają, ale może już będzie otwarte, bo już jest w sumie po 17. Cieszę się, bo na pierwszy odcinek wysłałem ten, który oglądaliście w czwartek. W czwartek, a dzisiaj co jest? Czwartek? Czekajcie, dzisiaj jest czwartek. A, dobra, zwiesiłem się. Tak, dzisiaj jest czwartek, a wy ten materiał będziecie oglądali w poniedziałek dopiero? Albo we wtorek? To popatrzcie, jakie mam opóźnienie. Niestety tak jest. Ale dobrze, bo później w sumie stąd polecę, to już nie będzie tak co kręcić. Chociaż mam parę tematów fajnych, ale zobaczymy. Śniadanko jak co dzień, czyli omlet z warzywami, z ostrą papryką, do tego parata i kawka. A, nie, kawka, chciałbym kawkę. Herbatka z mlekiem i oczywiście mega słodka. Siema! Jest dzisiaj... Właśnie, co dzisiaj jest? Piątek. Piątek. Co jak się tak podróżuje, to wiecie. Ja tam nigdy nie wiem, jak jest dzień tygodnia. Dla mnie każdy dzień jest ten sam. Jadę właśnie do Abbottabad, czyli miejsca, gdzie zabito Bin Ladena. Chcę pojechać tam pod ten dom jego, pod tą willę czy fortecę. Nie wiem, nazywajcie tak jak chcecie. Chcę wam pokazać, co zapomniałem opowiem i ogólnie pokażę wam, jak wygląda to miasteczko, przez które wiele lat się tam ukrywał. Mam do zrobienia ponad 5 godzin trasy górami. No, oczywiście poza to będę się zatrzymywał, jakieś widoczki kręcił i tak dalej, bo jest co, naprawdę jest co. Dobra, startuję. Jest 9 rano, czekaj, o której dojadę. Zatrzymałem się akurat w miejscu, gdzie jest sławna restauracja na rzece. Tak wygląda. Normalnie się je, nóżki elegancko. Chciałem sobie tutaj zjeść też, ale nie mam gdzie zaparkować. O, a patrzcie, co tu sobie rośnie. Z jednej strony z chęcią bym to zjadł, no bo miejscówka inna niż każda inna, nie ma co ukrywać. No ale z drugiej strony, co to za szał? To jest miejsce na rzekce. Jakoś nie robi to na mnie wrażenia. Kiedy po energetykę jadę dalej. To jest przerąbane kupować kawę. Normalnie oni nie piją kawy. Muszę pić te gówniane energetyki. Zatrzymałem się właśnie na jedzenie, ale powiedzieli, że mnie nie obsłużą, bo jest właśnie czas modlitwy i żebym wrócił o 2. O 2 to już będę w następnym mieście, to już nie mam czasu. O. Dzisiejsza trasa jest słaba. To jest chyba najgorszy odcinek, jaki był w całej tej trasie. Tragedia. Cały czas przebudowy jakichś dróg, rzeki przez drogę. No słabo się jedzie. Ale już niedługo, jeszcze 1,5 godziny i będę na miejscu.
siema z Abbottabad, czyli pakistańskiej miejscowości, w której 2 maja 2011 roku amerykańskie siły specjalne zabiły Osamę Bin Ladena. Kim był Osama Bin Laden? Chyba każdy z Was wie. Jest odpowiedzialny za atak z 11 września na wieżę World Trade Center. Był przywódcą Al-Kaidy. No i po tych zamachach wziął to na siebie. Jestem teraz 2 km od miejsca, gdzie go złapano i zabito, domu, gdzie przebywał przez długie lata. Zaraz tam pojadę. Tego domu już nie ma tam. Jest zburzony. 5 lat po jego zabójstwie zburzyli ten dom. Dlaczego? No nie wiem. Dobra, będę tam na miejscu, to coś Wam więcej opowiem. Dokładnie tu znajdował się dom, w którym kiedyś zabili Bin Ladena. Zostały tylko kamienie. Dobra, nie chciałem tam kręcić. Siedzieli jacyś goście, chyba patrzyli na mnie, jak podjechałem od razu. Ale wyobraźcie sobie sytuację. 1 maja w Ameryce, 2 maja tutaj. Noc, 12 w nocy dokładnie. Nadlatują 2 śmigłowce SEALsów, czyli oddziałów specjalnych, komandosów. I przeprowadzają akcję. Ale jak to jest możliwe? Człowiek, który jest najbardziej poszukiwany na świecie, miał na pewno ochronę, miał na pewno ludzi gdzieś, wywiadowców, i oni pozwalają, żeby 2 helikoptery przyleciały i wylądowały i żeby przeprowadzili akcję. Przecież to jest... Dobra, ja mam swoją wersję na to, każdy może mieć swoją. Napiszcie w komentarzach, bo jestem ciekawy, co Wy o tym sądzicie. Wiecie, to 2 helikoptery to nie są hulajnogi elektryczne, że nie będzie tego słychać. Taki helikopter jeszcze w nocy to słychać z bardzo daleka. No i w domu przeprowadzają akcję, ginie jego syn, giną 2 żony. Syn miał w ręku podobno kałasza. O żony bali się, że mają przy sobie pasy, że wybuchły. Zabijają jego, pierwsza kulka w głowę. Podobno później jeszcze 100 innych. Biorą, przetransportowują go na lotniskowiec i później na Morzu Arabskim robią pochówek, czyli wrzucają go do morza. Czytałem parę fajnych artykułów na ten temat, parę różnych artykułów, każdy się inaczej wypowiada. Jeden z żołnierzy, który tam napisał książkę, który był w tej akcji, powiedział, że po prostu ciało wyglądało tak źle, bo miało tyle ran postrzałowych, że po prostu nie chcieli międzynarodowej afery i dlatego go tam zrzucili. Inna jeszcze opcja była, że chcieli pochować go w islamskim stylu, czyli jak najszybciej po śmierci. A trzecia opcja, że to trochę dziwne tak naprawdę. Ani zdjęć, ani filmów. Znaczy zdjęcie tam jakieś jest, ale wiecie, ale później już. No nie wiem. Ogólnie on miał około 20 dzieci, 5 żon i był bardzo zamożnym człowiekiem. Jego ojciec był bardzo bogatym człowiekiem, który robił budowlance, był milionerem, miał ponad 50 dzieci. To sobie wyobraźcie. Znaczy jego ojciec. On miał około 20, jakoś tak wyczytałem. Musicie też wiedzieć, że Osama Bin Laden był Saudyjczykiem. Po 11 września, jak wyniósł się do Pakistanu, ponieważ wiadomo, Ameryka zaatakowała Afganistan, musiał uciekać, wyniósł się do Pakistanu, mieszkał najpierw w Peshawar, tam gdzie byłem, w tej miejscowości, następnie przeniósł się do Swat, a następnie tutaj, czyli do Abbottabad. Tutaj mieszkał prawdopodobnie najdłużej. No i tutaj go też schwytali i zabili. Pomyślcie jeszcze nad tym, taka rozkminka. Najbardziej poszukiwany człowiek na świecie, 10 lat się ukrywał. Służby amerykańskie i pakistańskie cały czas myślałem, że on się ukrywa gdzieś w okolicach granicy pakistańsko-afgańskiej, a nie, że tutaj. Nie wiedzieli, że tutaj.
Czy to jest możliwe? Przecież takie służby wiedzą wszystko. Oni wiedzą, kiedy człowiek, który jest obserwowany, idzie się wysrać, że tak brzydko powiem. A tego nie wiedzieli? Wiecie, jak tak trochę posiedziałem, poczytałem, to naprawdę to daje człowiekowi naprawdę bardzo dużo do myślenia. Wszystko to, co się wydarzyło wokół tej sprawy. Wiadomo, każdy ma swoją rację. Każdy ma swoją rację. Ja nie mówię, że nie, dlatego ja nikomu nie narzucam swojego. Ale jest to cały protest. Już nie mogę doczekać, aż dojadę jutro do Islamabadu i wybiorę rzeczy. Wiecie, nikomu nic nie narzucam, ale każdy tak na swój rozum powinien poczytać o tym wszystkim i się zastanowić. Tak samo chłopaki, których poznałem z Austrii, oni mówią, że byli tutaj wcześniej i rozmawiali tu podobno z kimś i że tutaj ludzie w to nie wierzą, że on w ogóle wtedy został tu schwytany i zabity. Że kompletnie w to nie wierzą. Fajnie było przyjechać do takiego miasta. Zobaczcie, no wiadomo, zobaczcie, to zobaczyłem tylko same fundamenty, no bo domu już nie ma. Dom został zburzony 5 lat temu, z tego co wyczytałem. No ale i tak było fajnie odwiedzić takie miejsce. Właśnie zatrzymała mnie policja i powiedziała, że mandat za to, że jadę i kręcę. Miałem zapłacić 600. 600 to jest jakieś 15 zł. Ale wiecie, napalę frana, że nie rozumiem i tak dalej. I w końcu podjechał jakiś samochód, powiedział, że mają mnie puścić i powiedzieli, dobra, że mogę jechać. Miałem farta. A to samochód jakiś też policyjny był, tylko taki nieoznakowany, ale było tam w środku, siedzieli w mundurach. No farto mi się. No wiadomo, to 15 zł to on zapłacił, ale lepiej nie płacić. Normalnie jeżdżę i szukam jeszcze, żeby wam coś pokazać w tym mieście, ale dzisiaj jest piątek, czyli święty dzień muzułmanów i większość rzeczy jest pozamykane. Mało ludzi w ogóle na mieście. Chyba wam to nic więcej nie pokażę. Tutaj nie mają rikszy, tylko mają takie małe busiki. Idę właśnie sobie kupić mango, bo pakistańskie mango jest tak dobre jak to w Tajlandii. Ja nie wiem w sumie, czy w Tajlandii nawet nie jest stąd po prostu. Jest przepyszne. Jadłem już tutaj parę razy i za każdym razem chwaliłem. Kurde, zaraz mam ruszać, a tam leje. Nie fajnie. Bardzo niefajnie. W ogóle wam muszę powiedzieć, co przeżyłem w nocy. Ja miałem tyle komarów w pokoju, no aż była przesada. Pierwszy raz się obudziłem o 12 w nocy, bo cały czas było z naduchem i mnie tak żarły, to po prostu mnie tak gryzły, że co chwilę jak kogoś zabiłem, to była plama krwi po prostu na prześcieradle. Zabiłem chyba z 10. No tak, za pierwszym razem 6 i później o 3 w nocy obudziły mnie znowu. To pomyślcie, jak komar wybudził mnie ze snu, ile ich musiało być. Ale byłem zdenerwowany, nawet sobie nie wyobrażacie tego. W miarę się wyspałem, okej, ale 2 pobudki w nocy nie są fajne. Jeszcze przez komary. O, właśnie wam miałem nagrać, że mam przerąbane, bo się pogoda nie zmienia i że jest tak, szaro-buro, ale jednak cofam to, bo jednak się zmienia. Także, no tu nie. To jest chyba tylko jeden prześwit taki. Ale mniejsza z tym, zaraz i tak ruszam. Myślę, że to nie będzie taki deszcz, żeby było się czym przejmować, ale mam brudną kamerę. Od razu lepiej. Właśnie od razu przypominam, jeżeli będziecie oglądać to w niedzielę, od razu w pierwszy dzień, kiedy wrzucam ten odcinek, zapraszam wieczorem na live'a o 19. Trochę sobie pogadamy, tak jak ostatnio, bo akurat będę miał taką możliwość, bo będę w Islamabadzie, tam gdzie będzie dobry internet. Także wbijajcie, no ostatnio się fajnie gadało, ponad 2000 osób na live cały czas. Może tym razem uda się to przebić. Jakby były 3000, to by było coś. Mój rekord był w Indiach, jak byłem, w
w mieście Agra, tam gdzie Taj Mahal jest, to wtedy jednorazowo na czacie miałem chyba 3,5 tysiąca osób, gdzie wtedy mój kanał był malutki. Miałem wtedy 40 tysięcy wyświetleń. No wtedy tak strasznie zaczął iść do góry szybko, że w jeden miesiąc ponad 30 tysięcy subskrybentów, wtedy do 70 chyba skoczyło. To, ale w Agra nie pamiętam ile było, około 50 może, jakoś tak, no, a i wtedy 3,5 tysiąca, także to był bardzo dobry wynik. Zobaczymy ile będzie jutro. Zapraszam. A ja się idę pakować i ruszam dalej. Trzymajcie kciuki, żeby mnie nie zlało. I w ogóle jak będziecie tutaj w tym mieście, polecam wam City Center Hotel. Naprawdę spoko. Chłopaczek sobie musi radzić. O, Fred. No. Oli. Co do czystości tego, to mam duże wątpliwości, ale już trudno. Szklana wypita, bo nie było sraczki. A jeszcze ani raz nie miałem, tak naprawdę. To jest dziwne, każdy mi mówił, przyjedziesz do Pakistanu, będziesz miał sraczkę. Każdy ma. Gówno prawda, bo tak naprawdę w Indiach byłem, też wszyscy niby mieli, ja nie miałem. Ja bym nie miał. No. Chłopaczek dostał napiwek. Dobrze zrobił robotę. Jadę dalej, jeszcze mam godzinę. Już mnie tak kark boli, że już mam dość tego motoru, ale nie ma wyjścia, trzeba dojechać. Siema z salki treningowej. Chwilę robię teraz ciężar, później wjeżdżam tam. Teraz aktualnie się jakiś trening skończył. Dzisiaj na luźno, trochę ciężaru, trochę na worku popracować, porozciągać się. A w poniedziałek jestem tutaj umówiony na sesję z trenerem, także będzie ciekawie. Kondycja poleciała i to strasznie. Ale no nie ma się co dziwić. Ostatnio, wiecie, dużo podróżuję po chorobie. No i leciałem w kulki, wiadomo. Ja się nie usprawiedliwiam. Wrócę do Tajlandii. Będzie dobrze. Jeszcze trochę. No i tak będę już, tak się już będę trochę rozgrzewał, żeby później nie wpaść do Tajlandii, wiecie, całkowicie ze złą formą. Tylko żeby coś tam było. Teraz tutaj jest open class. Dzisiaj sobota, także nie ma normalnej klasy po południu, także każdy robi co mu się podoba. A jeszcze walka z cieniem, rozciąganko i spadam. Czekam na kolejną walkę. Jestem już po treningu w łóżku. Pokój hostelowy. Wiecie co, chciałbym wam powiedzieć o promocji, która jest na Facebooku, że jak kupicie 2 koszulki, dostajecie 3 gratis. Tylko 2 koszulki nie wchodzą w tą promocję, że jest 20%, tylko 2 koszulki za 200, 3 dostajecie gratis. Wysyłka w Polsce gratis, za granicę, no sorry, ale trzeba zapłacić za wysyłkę. Także jak ktoś z was jest zainteresowany, napiszcie do mnie maila podrożewojownika@gmail.com. Pamiętajcie, bez polskich znaków, czyli po drodze wojownika. No, ta promocja będzie przez 10 dni, jeszcze 10 dni, nie, jeszcze 12, sorry, jeszcze 12 dni, także myślę, że warto skorzystać. No, tyle, jestem w Islamabadzie, także pamiętajcie o live, jeżeli oglądacie to w ten sam dzień, wieczorem o 19 live. No i zapraszam na kolejne odcinki. Jak nie widzieliście poprzednich, naprawdę warto, bo podróż motocyklem po Pakistanie była tak zarąbista, widoki niesamowite, także na pewno warto zobaczyć. 2 dni tutaj, później lecę do Karachi i koniec Pakistanu.
Także jeśli nie widzieliście jeszcze poprzednich odcinków, sprawdźcie, bo seria jest dla mnie mega. Nie wiem, czy nie jedna z lepszych. A w ogóle Pakistan jest dla mnie numerem 1 teraz. Już przebił Indię. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji i lajku. Dzięki wielkie. Na razie.